Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i dziś pozdrawiam Was z województwa pomorskiego, a konkretnie z nad rzeki Wieżycy, do której dotarliśmy w ramach naszych kajakowych eksploracji wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E70. Wieżyca to piękna rzeka, która łączy dwa subregiony pomorskie, Kaszuby, gdzie wypływa, i Kociewie, gdzie kończy swój bieg. I my ten kociewski odcinek dzisiaj będziemy poznawali, a Wy poznajcie go z nami. Będziemy pływać w okolicach Starogardu Gdańskiego, gdzie szczególnie zauroczyła nas kochanka. Nie taka zwykła kochanka, ale jezioro przecudnej urody o takiej właśnie wdzięcznej nazwie. Wiesz, skąd tu takie tłumy? A stąd, że dołączyliśmy do 6. wielkiego spływu kajakowego rzeką Wieżycą, który ma za zadanie promować pomorskie atrakcje kajakowe i każdego roku odbywa się na innej z rzek tego regionu. Jesteśmy w Czarnocińskich Piecach. Tuż za moimi plecami jest elektrownia wodna. Najstarsza elektrownia na Wieżycy. Takich elektrowni w ogóle powstało kilka, a ta najstarsza pochodzi z 1906 roku. Ale moją uwagę zwraca to tutaj. Zobaczcie, jak pięknie jest przygotowany ten brzeg, przygotowane to miejsce do organizacji spływów. Brzeg umocniony faszyną, tu można spokojnie sobie spuścić kajak, przygotować się i ruszyć na spływ przepiękną rzeką Wieżycą. Oczywiście po dobrej rozgrzewce. Wieżyca, której spławny odcinek kajakowy ma 154 km długości, z powodu licznych zwałek, przenosek, jazów i bystrego nurtu, jest uznawana za rzekę średnio trudną i przeznaczoną dla bardziej doświadczonych kajakarzy. Cały jej odcinek można przepłynąć w 8 dni, a my proponujemy jednodniowy spływ z Czarnocińskich Pieców do Kręgskiego Młyna. Rzeka jest pięknie zagospodarowana, a w ramach pomorskich szlaków kajakowych powstało kilkanaście przystani, stanic i przenosek, które ułatwiają życie i są bardzo dogodnie rozmieszczone. Wiem wam, że na Wieżycy nie ma miękkiej gry. Dużo jest zwałek, sporo kamieni i nie ma czasu na filmowanie i fotografowanie. Trzeba walczyć. Pierwsza przenioska i na razie walka o życie. Trzymamy się, nurt jest silny. Trzymamy się takiego korzenia zwalonego wzdłuż rzeki. Za nami też ludzie czekają. To miejsce znajduje się około 2 km za Czarnocińskimi Piecami. Podczas dużego spływu zrobił nam się tu duży korek, ale przy mniejszej grupie pokonanie przeszkody będzie banalnie proste. Na tym odcinku koryto Wieżycy jest dość mocno zarośnięte i zwałki lub większe kamienie spotykamy właściwie co chwilę, ale dzięki temu spływ jest bardzo urozmaicony, a przez to ciekawy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Chcieliśmy Wam zaprezentować piękne koszulki pomorskich szlaków kajakowych, ale normalnie płynęlibyśmy w kamizelkach asekuracyjnych, więc nie bierzcie z nas przykładu. I pamiętajcie, na wodzie bezpieczeństwo to podstawa. Jak Ci się ta rzeka podoba? Jezu, to chyba jest najbardziej wymagający spływ, na jakim byliśmy do tej pory. Nie, on jest oczywiście do przepłynięcia, ale dużo zwałek bardzo i to jest takie trochę... niebezpieczne, nie chciałam powiedzieć, że niebezpieczne, Ale ciekawe, urozmaicone. Ale ciekawe, no bo płyną też i starsze osoby, i z dziećmi, jeden pan niepełnosprawny, także nie, no spoko. Z pieskiem. A z pieskiem, bez pieska, ale jest to wymagająca rzeka. Trzeba powalczyć. Ale za to jak ładnie. No ładnie jest, to prawda.
ale nie ma zasięgu, no na całej długości rzeki nie ma zasięgu, a metra Słuchajcie, to jest dramat. Ale wiecie o co chodzi? Takie miejsca pokazują, jak człowiek jest uzależniony od telefonu chyba, prawda Jarek? Tak. Od internetu, od zasięgu, od naprawdę. Doris normalnie już by płynęła, już by wrzucała relacje, a tutaj dramat. A tu nic. Nie da się. Nie da się. Relacje będą później. Około 10 km z 13-kilometrowego odcinka pomiędzy Czarcińskim Piecem a Kręgskim Młynem już za nami. Ten odcinek, który przepłynęliśmy, miał naprawdę sporo zwałek. Było jedne takie naprawdę ciekawe, dosyć niebezpieczne Bystrze. Była jedna przenoska, ale było przede wszystkim bardzo ciekawie. A przed nami już taki odcinek spokojniejszy. Spokojniejszy, bo ze zdecydowanie mniejszą liczbą zwałek. Tak wygląda wieżyca przed naszym finiszem zaplanowanym w Kręgskim Młynie. Cieszycie się, że już koniec? Tak. A jak się podobało? Trasa turbo ciekawa, ale bardzo wymagająca, także nie, no spoko, Takiej naprawdę. trudnej nie jestem- płynęliśmy, właśnie no, powiedziałem. pierwszy raz, kurczę, było ostro. Ale warto, ciekawe przeżycie do kolekcji. Dziewczyny, jak było? Kozacko. Podobało się? Fajna trasa? Tak, bardzo. Nie za trudna? Nie. Ludzi? Tak. Ale walczyłyście często. No tak miało być, tak miało być. To było zamierzone A, wszystko. okej. Dzięki. Jak ta trasa? Pierwszy raz? Wieżyca? Ja wieżyczę całą mam przepłyniętą już, Sorry za głupie pytania. od Malików do Gniewu, tam aż pod zamek, także nie, to nie jest, a trasa to jest średnia taka. Także tu widzę usunęli parę przeszkód, także byłoby trochę trudniej, ale A trudniejsze rzeki na Pomorzu? To? Łupawa, Bukowina, Ale co, więcej zwałek, czy? to są rzeki, jak to mówią, tak, typu górskiego już, nie? Łupawa na przykład ma taki odcinek rzeki górskiej to 3-4 w stopniu, nie? Naprawdę płynęliśmy jeden taki odcinek 10 km 2 godziny, a potem kolejny 10 km 10 godzin, nie? Opuściliśmy wieżycę, ale wciąż pozostajemy na pomorskich szlakach kajakowych, które pięknie opisane są na tej stronie www.kajaki.pomorskie.eu. Jesteśmy na północy regionu, w Drewnicy, skąd rozpoczynamy spływ rzeką Szkarpawą do Rybiny. Przed nami 12,5 km rzeki. Przed nami most zwodzony, który wita w powiecie nowodworskim. Most, który prowadzi dalej do dużej śluzy Gdańska Głowa, a poprzez tamtą śluzę możemy ruszyć dalej na Wisłę. Śluza Gdańska Głowa prowadzi oczywiście na Wisłę i dalej do Gdańska, a my płyniemy w kierunku odwrotnym, czyli na wschód. Tuż za mostem zwodzonym w Drewnicy mamy po prawej stronie przystań Żuławki Szwedowo. Kilka miejsc do cumowania. Właściwie to zauważyłem 3 platformy ABC. Nie zatrzymywaliśmy się tutaj poprzednio, więc powiem szczerze, nie wiem, czy tutaj można cumować na dłużej, czy tu nie jest tylko dla takich rezydentów, którzy mają tutaj swoje określone i opłacone na cały sezon miejsca. Przypominajka ze znaków nawigacyjnych. Czerwony mijamy prawą burtą, a tam, nie wiem czy to widać, tam, jest zielony. Zielony mijamy lewą. Czasami na szlaku jest tylko jeden znak, więc warto takie zasady pamiętać. Oczywiście zasady te dotyczą łodzi żaglowych i motorowych, bo kajak przemknie prawie wszędzie, ale żeby przemknął na takich rzekach, trzeba zdecydowanie mocniej powiosłować. Szkarpawa, zwana dawniej Wisłą Elbląską, nie ma prawie nurtu. Niegdyś była jednym z ujść Wisły, a z Zalewem Wiślanym łączy się przez Nogat i Wisłę Królewiecką.
Szkarpawa ma mocno uregulowany bieg, tor wodny o głębokości 2,5 metra, dlatego można się na niej spodziewać sporego ruchu i niespodzianek. Jezu, zobaczcie jaka sytuacja, po prostu zatrzymała nas Jeszcze raz się policja. przedstawię. Dobra, proszę. Policja Łowna Gdańsk. Sprawdzimy stan trzeźwości państwa. Pani włączy, Proszę tutaj Już tu jest wszystko włączone, pan Dobra, mnie po ja prostu... trzymam. Ja Bardzo mam proszę. podmuchać? Tak, bez A dotykania. bez... tak po prostu? Tak. O, tak właśnie. Bardzo ładnie. Zobaczymy, czy jakieś światełko się zapali. Jak czerwone, to pani jedzie z nami, jak zielone, to jest wszystko w porządku. Na szczęście zielone. Jezus! Poczekaj jeszcze, nie? Przepraszam. O, teraz. Trzyma pani, żeby nie wpadł. No ale super, bardzo mili policjanci. Przyjemnej podróży. Dziękujemy. No i szanowni Państwo, mieliśmy na Szkarpawie kontrolę Policji Wodnej, kontrolę, czy piliśmy alkohol. I powiem bardzo dobrze, że takie kontrole się odbywają, ale jesteśmy zaskoczeni, bo pierwszy raz nam się zdarzyło podczas spływu kajakowego, żeby policja kontrolowała. Emocje jak na grzybobranie. A taka spokojna rzeka. Jezus, słuchajcie, no trzeźwość. I człowiek w ogóle nic nie pił dzisiaj, a mimo wszystko się zestresował, tak jakby jakiś, wiesz, masakra. Pojawia się policja i natychmiast ciśnienie rośnie. Nic to, taka spokojna rzeka. I tryby Niby się nic. włączają. Piłam, nie piłam. Nie, wiecie co, jaja, na tej Szkarpawie jaja. Trzeba zwolnić trochę, jak kajaki płyną. Fala się robi! Celowo, słuchajcie, pokazaliśmy, zobaczcie co się dzieje. No i tak jeszcze drugi, ale w ogóle... Ogólnie na rzekach spotykamy motorowodniaków, którzy są świadomi, że trzeba zwolnić, ale czasami zdarzają się tacy, którzy po prostu mają to kompletnie w nosie. Mają w nosie innych użytkowników dróg wodnych, czyli kajakarzy. Ja tak trochę za mądro gadam, może, ale Bo to nie są motorowodniacy, tylko to są tacy z niedzielni pływacy, co wypożyczą sobie drogą łódkę i wydaje im się, że wszystko mogą na wodzie. Taka jest prawda niestety. albo kurs motorowodniacki robili w 3 godziny, albo bez tych 3 godzin. Wiecie o co chodzi. Nie, trzeba mieć pojęcie, jak się na wodzie zachowuje i że trzeba zwolnić, żeby nie robić fali. A jeżeli już Wam zdarzy się ktoś taki, to po prostu starajcie się wtedy ustawić kajak dziobem do tej fali, żeby sobie z taką falą i z idiotycznym zachowaniem na wodzie poradzić. Między Drewnicą a Rybiną nie ma zbyt wiele miejsc, gdzie można by zrobić postój. Właściwie po każdej stronie brzegu są trzciny, ale na 11 kilometrze po lewej stronie znaleźliśmy bardzo fajną, właściwie to nawet nie jest przystań, takie miejsce do zatrzymania, gdzie boki są utwardzone betonowymi płytami i tam można spokojnie sobie podejść, wyjść z kajaka i chwilę odpocząć. Tam zresztą chyba jest jakieś miejsce piknikowe. Takie mieliśmy wrażenie, bo tam też przyjeżdżali ludzie na piknik. Widzicie tę maszynę? Barka towarowa, która wozi towary na przekop Mierzei Wiślanej. Ma około 50 metrów długości. Nazywa się Mustang. W oddali wyłania się unikatowy w skali europejskiej kolejowy most obrotowy na Szkarpawie, co oznacza, że dopływamy do mariny Rybina. Mariny, która gościła nas w 2021 roku podczas rejsu przez Polskę po wodzie po międzynarodowej drodze wodnej E70. Komentarz ekspercki. Ty mnie zawsze weźmiesz do komentarza. Komentarz ekspercki po zakończeniu jak ja kolejnego odcinka. Cały rejs w kapelutku. No to załóż kapelutek, proszę. Nie, Załóż. już bez, nie przygłaskuj mnie. Dobrze. Do rysku. To był chyba najbardziej wesoły spływ, na jakim byliśmy. Bo i zatrzymała nas policja i mieliśmy kilka takich mijanek z motorówkami, że fala była naprawdę taka na Wiecie co, zwałkę. gorący apel do No, motorowodniaków, dokładnie. szanujcie kajakarzy. Wiemy jak Nie, to no, jest szanujcie z się jednej i z drugiej. nawzajem. Szanujcie się nawzajem, no.
Po prostu. Ja to mam takie wrażenie, wiecie, bez patentu i bez rozumu. No przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam, ale niestety Szczera prawda. szczera prawda, dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Mhm. Spoko. Ale cieszymy się, że znowu jesteśmy, zawsze jest największa radość, słuchajcie, na koniec. Nie, było naprawdę super. I pogoda dopisała. Jak zawsze. I do zobaczenia na kolejnym odcinku.